Drogi widzu, witam Cię w pierwszym po 13 latach przerwy odcinku na kanale Wsteczny Bieg. Na pewno nasi stali widzowie, których odliczając moich rodziców, rodziców mojej żony i rodziców Szymona jest całych 10, zastanawiają się, gdzie jest właśnie Szymon i kim jest tajemniczy Kevin, którego ogłosiłem wcześniej na Facebooku. Na dzień dzisiejszy powiem Wam, że jest sezon urlopowy, więc żaden z nich ze mną się nie pojawił. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłych odcinkach panowie, a przynajmniej jeden z nich już będzie ze mną. Natomiast to, co mogę już dzisiaj obiecać, to to, że na pewno nie wrócą się nasze beznadziejne fryzury. A to z prostego powodu. Ja po prostu jestem już łysy, a oni mają gust. A w nowym sezonie możecie liczyć na nie tylko samochody, ale również motocykle i skutery. Także myślę, że warto nas obserwować i czekać na więcej. A dzisiaj zapraszam Was w podróż po historii Volkswagena Scirocco generacji trzeciej. Volkswagen Scirocco. Samochód dla człowieka, który chciał kupić sportowe coupé, ale żona powiedziała: nie ma mowy, masz kupić waga, jak sąsiad. I tu właśnie powstał problem. Historia Scirocco zaczęła się, kiedy nie byłem jeszcze w jajach u mojego starego w 1974 roku. Volkswagen potrzebował następcy Karmana Gia, więc zatrudnił Giorgetto Giugiaro i powiedział mniej więcej: zrób nam coś sportowego, ale najlepiej, żeby części były z Golfa, bo szkoda nam produkować. Genialne. Sportowe auto z budżetem księgowego. Pierwsza generacja odniosła sukces, druga pojawiła się w 1981 roku i była produkowana aż 11 lat. Łącznie obie generacje znalazły prawie 800 000 nabywców, a potem Volkswagen zrobił coś typowego dla niego. Po prostu przestał je produkować, bo mógł, na całe 16 lat. W 2006 roku pojawił się koncept iROQ i Volkswagen chyba wtedy przypomniał sobie: przecież my kiedyś mieliśmy zajebiste coupé w gamie. 2 lata później na drogi wyjechało Scirocco trzeciej generacji. Technicznie spokrewniony z Golfem, ale wizualnie zdecydowanie bardziej bezczelny. Niskie, szerokie, z wielkimi felgami i dupskiem, który wyglądał, jakby projektant dostał polecenie: zrób go tak, żeby każdy chciał go mieć. Pod maską pojawiły się silniki TSI i TDI, a na szczycie gamy stanęło Scirocco R. 280 koni, przedni napęd i mina człowieka, który właśnie odkrył, że można palić gumę wieźwagenem. Scirocco III produkowano w latach 2008-2017 w Portugalii i powstało około 272 000 egzemplarzy. Największą popularnością cieszyło się w Europie, szczególnie w Wielkiej Brytanii. I czym właściwie jest Scirocco? To kompaktowe coupé, nie jest prawdziwym sportowym samochodem, nie jest praktycznym hatchbackiem, nie jest też Golfem. To po prostu Golf, który pewnego dnia spojrzał w lustro i powiedział: damn, przecież jestem zajebisty. Okej, poznaliście już historię Scirocco, wiecie jak wygląda na zewnątrz i w środku, no to pora się nim przejechać i pogadać trochę o tym, jaki jest. Począwszy od jazdy i komfortu jazdy. Fotele kubełkowe z przodu są naprawdę wygodne, bardzo dobrze trzymają. Jeżeli chodzi o komfort podróżowania, też jest na bardzo wysokim poziomie. Tym samochodem jeżdżę już kilka tysięcy kilometrów od kilku lat i naprawdę nie zdarzyło się, że po jakiejś dłuższej trasie odczułem jakiś dyskomfort, byłbym jakoś bardzo zmęczony. Dodam, że tylne siedzenia, a jest ich 2, o czym warto pamiętać, również nie należą do najtwardszych. Pomnę moich czasów z Audi TT, tam naprawdę ciężko było wysiedzieć pasażerom. Natomiast tutaj mój 11-letni syn podróżuje ze mną bardzo często i tak naprawdę nigdy nie narzeka na komfort podróżowania. Warto to wziąć pod uwagę przy okazji rozważań na temat zakupu, że z tyłu znajdują się tylko 2 siedzenia. Jeżeli chodzi o wykonanie samego wnętrza, jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszystkie plastiki są bardzo dobrze dopasowane, nie zdarza się tutaj żadne trzeszczenie, więc materiały użyte do wykonania tego wnętrza na pewno nie należały do najtańszych. Kiedy przypomnę sobie moją jazdę Golfem 4 czy Golfem 5, tam z biegiem czasu te plastiki i to wnętrze już niestety powoli się rozlatywało. Tutaj auto ma 18 lat i jeździ się naprawdę dobrze, a w środku, tak jak powiedziałem, wykonanie jest na bardzo wysokim poziomie. Porozmawiajmy o silnikach. W tym egzemplarzu mamy 2-litrowy motor TSI o oznaczeniu CAWB i mocy stokowej 200 koni mechanicznych. O silnikach TSI można przeczytać bardzo dużo złego.
I niestety trzeba się z tym zgodzić. W wielu egzemplarzach niestety, ale mamy do czynienia z poborem oleju, który jest nawet opisany w manualkach Volkswagena. Mój egzemplarz, kiedy został sprowadzony z Niemiec, tą wadę olejową akurat miał usuniętą, więc problem olejowy mnie nie dotyczy. Natomiast jeżeli chodzi o innych użytkowników, no to temat silnika jest to numer jeden podczas wyboru naszego modelu. Jeżeli chodzi o sam motor, jest to jakby gama silników TSI. Są to silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Powoduje to, że przy relatywnie niskiej pojemności, jakim są 2 litry, osiągamy przy bardzo niskim obciążeniu silnika 200 koni mechanicznych, a silnik ma potencjał na naprawdę więcej. Więc pomny tego, co było kiedyś i że tak naprawdę tylko w nielicznych samochodach tą magiczną granicę 200 koni mogliśmy przekroczyć, to jest naprawdę dobry wynik przy tak naprawdę niewielkim koszcie zakupu pojazdu, bo takie Sirocco można już kupić za około 25 000 złotych. Więc 25 000 złotych, 200 koni, 2 litry to naprawdę brzmi dobrze. A jeżeli chodzi o spalanie, to powiem, że na trasie przy jeździe około 140 km na godzinę na autostradzie można utrzymać około 8,5 litra na 100 km. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, no to nie ma się co czarować. Wynik 10, 11, 12, a nawet 14 litrów na 100 km to tak naprawdę żadne zaskoczenie. Więc to też warto przemyśleć, jeżeli rozważacie zakup Sirocco. Eksploatacja pojazdu. Jak już słyszeliście w historii, samochód jest bliźniaczy z Golfem 6, dlatego tak naprawdę większość części eksploatacyjnych jest szeroko dostępnych. Części można kupić naprawdę tanio, są też części od producentów premium, które mogą kosztować o wiele więcej, natomiast myślę, że części w takiej średniej półce spokojnie nam wystarczą i pozwolą nam eksploatować to auto w jego najlepszej charakterystyce. Więc jeżeli chodzi o dostęp części, ich cenę, to naprawdę nie musicie się niczym przejmować. Grupa WAG, jak zapewne wiecie, jest bardzo popularna w Europie i w Polsce, dlatego tych części jest na pęczki i akurat tego obawiać się nie musimy. Jeżeli chodzi o awarie, a takie też się niestety tutaj zdarzają, to opowiem Wam z własnego doświadczenia, że głównym zarzutem dla tego samochodu w mojej ocenie są ogniska rdzy. U mnie akurat bardzo często rdza pojawia się na tylnych nadkolach i tylnej klapie bagażnika. Nie wiem, dlaczego jest to zrobione w ten sposób, natomiast w mojej prywatnej ocenie mała listewka, która zapobiegałaby odbijaniu kamyków, zwłaszcza w zimie i rozprowadzaniu się soli z drogi na naszych nadkolach, spowodowały to ograniczenie tej korozji, jak również być może jej zatrzymanie. Dlatego korozja to jest coś, na co również oprócz silnika zwróciłem uwagę przy zakupie Sirocco. Oprócz tego, jeżeli chodzi o taką codzienną jazdę, samochód odpukać nie zaskoczył mnie nigdy awarią, która spowodowałaby unieruchomienie samochodu na tak zwany amen. Zdarzyło się owszem problem z elektroniką przy przepustnicy, falowanie obrotów lub nierówna praca silnika, ale to było tylko kilka kabelków, które wystarczyło pospawać, dobrze zaizolować i samochód jest jak nowy. Także awaryjność, myślę, że tutaj w porównaniu z innymi samochodami dostępnymi na rynku nie ma się czego wstydzić, ta nasza poczciwa sroka. W naszych oryginalnych odcinkach Wstecznego Biegu z pierwszej serii testowaliśmy zwykle bagażniki w bardzo oryginalny sposób. Dlatego stwierdziłem, że w nowym sezonie, w nowym otwarciu podtrzymam tą tradycję i te bagażniki będziemy w odpowiedni dla siebie, porąbany sposób testować. Normalnie użyłbym do tego pomocy mojego syna, natomiast jest na wakacjach i z tego powodu posłużę się jego maskotką, a mianowicie królikiem Ryśkiem. Sprawdzimy, czy Rysiek zmieści się do bagażnika i czy będzie mógł w nim podróżować komfortowo. Dodam, że pojemność bagażnika w takim Sirocco to 312 litrów, a wymiary zająca podaję tutaj. No i tak jak widzicie, królik zmieścił się cały, nawet ma wyprostowane nóżki, natomiast nie dał rady wyprostować uszu. Ani w poprzek, ani wzdłuż w tym bagażniku. Dlatego jeżeli planujecie przewozić zająca o tych wymiarach i wyprostować mu uszy, no to niestety musicie przemyśleć. Poza tym
Sam bagażnik jest dość spory jak na tę klasę samochodu, także wiele można w nim przewieźć. Przy złożeniu tylnych foteli, a robi się to tutaj tym przyciskiem, ta pojemność wzrasta ponad 1000 litrów, więc myślę, że jak na tę klasę kolejne zaskoczenie in plus. Powiedziałem o wielu aspektach, o wielu plusach i minusach tego samochodu. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo jest to samochód. Jest to pojazd dla osoby, która tak naprawdę nie lubi świecić blichtem na lewo i na prawo. Nie jest to topowa wersja samochodu, jak na przykład Sirocco R. Nie jest to Golf GTI, Golf R, który z daleka już krzyczy: ej, jestem mega napompowanym sportowym samochodem, który będzie tutaj rozwalał Cię na każdych światłach. Sirocco w wersji normalnej, cywilnej naprawdę potrafi zaskoczyć komfortem podróżowania, ale kiedy potrzebujemy tej dynamiki, ona jest również dostępna. Na kolejnej części filmiku będę opowiadał o tuningu, który został zrobiony w tym egzemplarzu. I tak naprawdę niewielkim kosztem można z tego silnika wykrzesać moce pod 280, a nawet 300 koni. Dlatego znowu kolejny plus do naszej całej układanki, jeżeli chodzi o Sirocco, to fakt, że można go bardzo elastycznie przerabiać pod swoje preferencje. No i moja ogólna ocena samochodu. Przez 32 lata najeździłem się już niejednym modelem, więc relatywnie i obiektywnie mogę ocenić, że pojazd ten na codzienne użytkowanie jest naprawdę wystarczający. Daje tą delikatną adrenalinę z jazdy, daje możliwość przewiezienia się z punktu A do B w komfortowych warunkach, można nim robić trasy, dlatego zastosowanie jest uniwersalne. Natomiast w mojej ocenie brakuje mi akurat w tym modelu skrzyni DSG, dlatego jeżeli szukalibyście takiego samochodu, to na pewno skrzynia DSG to jest coś, w co bym celował. Samo wykonanie, dostępne wyposażenie, w standardzie nie było CarPlaya, natomiast ja na przykład prywatnie zakupiłem sobie radio, które taki CarPlay ma. Nie był to jakiś duży koszt. Wymiana to tak naprawdę plug and play w dzisiejszych czasach i możliwościach, które daje nam import za wschodniej granicy, to tak naprawdę można bardzo niskim kosztem sobie zakupić takie radyjko z fajnymi możliwościami, więc tak naprawdę już to wyposażenie zaczyna robić się konkretne. Mamy klimatyzację, podgrzewane fotele, CarPlay, łączność z telefonem Bluetooth, więc no, tak naprawdę z dzisiejszymi samochodami, które wychodzą nam w standardzie bez żadnych dopłat, jeżeli chodzi o wyposażenie, to naprawdę w Sirocco nie ma wielkich braków w stosunku do konkurencji. Pogadajmy trochę o tuningu i możliwościach tych silników i tych samochodów. W tym akurat modelu zrobiony jest Stage 1, podniesiona moc na około 230 koni oraz downpipe, wymiana całego układu wydechowego. Potencjał jest na Stage'a 2, który daje możliwość wykrzesania nawet 260 koni mechanicznych. Na razie kwestia do przemyślenia. Szukam jakiegoś tunera, więc jeżeli robisz takie rzeczy, no to daj znać w komentarzu. Chętnie wywalę bułę tylko po to, żeby się jej pozbyć, żeby samochód trochę szybciej jeździł i podbił moje ego. Oprócz silnika i wydechu w tym samochodzie, jak na pewno Wasze wprawne oczy zobaczyły, jest również wymienione zawieszenie, a właściwie jego część, czyli sprężyny. Zamontowane są sprężyny obniżające Eybacha, które poprawiają właściwości jezdne. Dlatego podsumowując, wydech Stage 1, obniżony samochód daje nam naprawdę bezpieczne 230 koni, które bardzo dobrze trzyma się drogi i można nim bezpiecznie podróżować. No a tak a propos tego wydechu, to wydech jest potrzebny do Stage'a 2. Stage 1 można bez takiej modyfikacji zrobić, więc pytanie, dlaczego to zrobiłem, a wybór pozostawiam Wam w komentarzu. No i niestety, wszystko co dobre,
szybko się kończy. Także dziękuję Ci serdecznie, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Jeżeli się podobało, to oczywiście go zalajkuj, zasubskrybuj ten kanał, udostępnij ten filmik znajomym, tak aby społeczność Wstecznego Biegu rosła i nowy gracz na rynku YouTube'a rósł w siłę. Przepraszam Cię za wszystkie błędy, ale trochę zardzewiałem przez te lata przerwy, także mam nadzieję, że przy pomocy moich przyjaciół następne odcinki będą zrealizowane lepiej i jeszcze lepiej będą się niosły. Tymczasem jeszcze raz dziękuję i zachęcam do szerowania i lajkowania. Być może popularność, którą zyskamy, pozwoli i mi w przyszłości na kogoś nasikać, nagrać to i jeździć niebieskim Lamborghini albo Ferrari. Serdecznie Was pozdrawiam, miłego dnia, miłego weekendu i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Hej!